Dobry wieczór, cześć wszystkim, cześć Kuba. Dobry wieczór, cześć Tobie, cześć wszystkim. Mamy sporo ciekawych newsów, zobaczymy jak nas dzisiaj melanż poniesie, natomiast na pewno mamy newsy o OpenAI, na pewno mamy newsy o Copilocie, mamy newsy o pewnych aferkach w świadku AI i dużo ciekawych rzeczy. I pierwszy news będzie taki bardziej technicznie, w zasadzie dwa pierwsze newsy będą bardziej techniczne. Pierwszy będzie o naszych ulubieńcach, czyli o OpenAI. I Kuba, mikrofon przechodzi do Ciebie w takim razie. Mówimy o partnerstwie OpenAI ze Stack Overflow, więc co tam ciekawego, Kuba, w świecie LLM-ów i sztucznej inteligencji od tej perspektywy? Bardzo ciekawe to jest ogłoszenie. Bardzo ciekawe ogłoszenie, dlatego że ci, którzy programują, to oczywiście kojarzą Stack Overflow. My pokazywaliśmy chyba, jak nie pokazywaliśmy, to ja znajdę i Ci wyślę, żebyśmy mogli pokazać potem taki ciekawy wykres, który pokazał, że to nie jest tak do końca jeden do jednego, ale generalnie jak się pojawił ChatGPT, Stack Overflow zaczął tracić na popularności. Najpopularniejszy widać portal dla programistów, no bo ChatGPT de facto tak naprawdę się nauczył na Stack Overflow odpowiedzi na pytania programistyczne. No i wiadomo, to ma swoje plusy i minusy. Plusem jest taki, że ChatGPT działa fajnie, minusem jest to, że traci na tym Stack Overflow. Bardzo dużo osób przestało go odwiedzać. No i to partnerstwo tak naprawdę możemy odbierać dwojako. Tam jest powiedziane, że będzie udostępnione API pomiędzy Stack Overflow a OpenAI, więc OpenAI się będzie uczyło na Stack Overflow. Każdy wie, że to i tak robili. Podkradli sobie te dane, bo mogli. Nic nowego, tak? W takim razie nic się takiego nowego nie wydarzyło. Natomiast myślę, że tutaj bardzo dobra wiadomość dla Stack Overflow i bardzo ładne zachowanie OpenAI, bo tutaj de facto na samym końcu gdzieś to jest dopiero ogłoszone, ale tutaj chodzi o to, że po prostu dostanie pieniądze z Stack Overflow, za to, że ich dane są wykorzystywane, mówiąc krótko. I nawet nie małe pieniądze, 59 milionów? Nie, czekaj, myślałam, że to pieniądze, to question and answer. Już myślałam, że to hajs. Jest to napisane troszeczkę w inny sposób. Czekaj, zobaczmy jak to będzie. Tu jest napisane, praktycznie przy ostatnim zdaniu chyba, OpenAI's partnership with Stack Overflow will enable Stack Overflow to continue to reinvest in community-driven features. Jest bardzo takie tutaj delikatnie powiedziane, no ale to cieszy w każdym razie, że kolejny w sumie, bo też mówiliśmy niedawno o partnerstwie, jeżeli chodzi o newsy, o media, takie tradycyjne nawet też, internetowe. Media też, że Apple się partneruje z Googlem lub z OpenAI, więc w ogóle w tym świadku AI widać, że te kwestie partnerstw będą teraz ważne. Zgadza się. Natomiast tutaj faktycznie stricte takie programistyczne oddają Stack Overflow to, co Stack Overflow, czyli pieniądze za ten ruch, jaki stracili. No jest to fajna oczywiście wiadomość. Myślę, że być może to też będzie lepiej działający ChatGPT, chociaż nie ma się oszukiwać. Stack Overflow zawsze był dostępny, otwarty i ChatGPT po prostu się na nim uczył, to sobie wykradał. No. To ma dużo gadać. Ale to w sumie w kontekście tego newsa, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, tak jak mówisz, a propos może takiego wykradania danych i kwestii prawnych, no to właśnie te wszystkie partnerstwa, ale też lawsuity, wszelkiego rodzaju pozwy do OpenAI, że OpenAI nielegalnie nauczyło się na danych dostępnych w internecie bez zgody tam na przykład przykładowo jakiegoś Forbesa, Business Insidera czy innych mediów, no to widać, że teraz tutaj będzie się coraz bardziej gotowało, bo najpierw było parę pierwszych tych wniosków, parę pierwszych skarg, a teraz pewnie będzie dużo więcej ciekawych informacji. I właśnie, i w tym temacie będzie też niedługo, dosłownie jutro, nagrywam z Iloną Przytacznik wywiad na temat prawa w AI i w ogóle właśnie kwestii AI Act i właśnie tych wszystkich kwestii też związanych z prawami autorskimi, więc jeżeli macie jakieś pytania związane z AI i prawem, to zadawajcie, a ja jutro zadam je Ilonie, a potem będzie na ten temat odcinek. O, taki deal. Super. Taki zrobimy układ. Polecamy. Wysłałem Ci jeszcze może otworzyć post dotyczący właśnie to, o czym mówiłem, że w momencie, jak pojawił się ChatGPT, bardzo mocno zaczęło spadać użycie właśnie Stack Overflow. Niektórzy mówią, że to nie powiązane, aczkolwiek no, liczby wyglądają tutaj, jakby to było powiązane mimo wszystko. Jeszcze piękny wykres leci w dół, tak, więc już od razu zaczynam mu wierzyć, że rzeczywiście tak było, ale okej, to widzę, że to jakiś na LinkedInie grubszy temat, no bo 4,5 tysiąca osób to polubiło, więc okej. Więc widać, że jest mała aferka. No dobrze, znaczy no w sumie dobrze, że coś z tym zrobili w takim razie. Myślę, że to będzie w sumie ciekawy news i też pokazanie, że te partnerstwa są możliwe, no bo teraz pytanie, ile z tych partnerstw, tak biznesowo patrząc teraz, pytanie, ile z tych partnerstw jest na papierze i to ładnie wygląda w newsie, na LinkedInie czy w jakimkolwiek innym medium, a pytanie, które z tych partnerstw naprawdę będą silne, bo patrząc na partnerstwo Microsoftu i OpenAI, no to ja nadal nie mogę wyjść z zachwytu, jak takie duże korpo z takim małym najpierw startupem nadal współpracuje, no to jest trochę takie powiedziała nietypowe dla Doliny Krzemowej, a jednak można, więc to jest też interesujące. O, ciekawostka w międzyczasie. A propos Doliny Krzemowej, nie wiem dlaczego przypomniał mi się losowe, w ogóle to nie miało być w newsach, ale to jest minuta ciekawostki. Wywiad z Samem Altmanem, w którym opowiadał, jak będzie wyglądało przyszłe GPT i się go pyta, jak będzie wyglądało GPT-5. On mówi, że nie, czy się będzie nazywało GPT-5, bo on nie chciałby robić
iPhone'a 38 i to nie jest w jego stylu, może zmieni nazwę. Nie. Okej, no to też w ogóle ciekawie, ale a propos iPhone'ów, która jest teraz wersja? 15? Bo już się pogubiłam. No tak, na pewno. No tak, ale a propos, jak mówimy już o OpenAI i Samie Altmanie, no to może w takim razie przeskoczmy sobie do newsa też związanego z tą firmą. I tu jest piękne zdjęcie, w ogóle pokażę wam je ze szklaną kulą. Idealnie pasuje akurat do tego newsa, bo w zasadzie już prawie 2 tygodnie temu, to było przed majówką, w Polsce wtedy było wolne, ale przed majówką pojawiła się bardzo tajemnicza rzecz w internecie, mianowicie pojawiło się coś takiego GPT-2 chatbot, który z jednej strony pojawił się znienacka, nikt się nie przyznawał do tego, kto go stworzył, pojawił się we wszystkich tych platformach, gdzie można korzystać z modeli LLM, obok tuż GPT-4 Turbo i z jednej strony ludzie myśleli, że to może jest jakaś wersja GPT-5 i w ogóle szaleństwo, bo może w końcu się doczekaliśmy, ale sam Altman powiedział, że no nie, to nie jest GPT-5, ani to nie jest GPT-4,5, że to nie jest możliwe. Więc znów zaczęły być spekulacje, co to tak naprawdę jest, ale ktoś się doszukał, że to nawet zapis ma inny, że tu jest GPT-2 bez, wiadomo tam, dash, bez myślnika, że jest GPT-2 chatbot, że to jest może coś zupełnie innego niż modele językowe typu GPT-4 czy GPT-5, gdzie ten myślnik byłby w innym miejscu. Więc ja tak sobie poczytałam trochę na ten temat kilka rzeczy i w sumie to nie ma jakiegoś chyba, nie wiem jak ty Kuba, jak też to mentorowałeś, ale tutaj nie było jakiegoś jednego wniosku, była jedna wielka burza, wiadomo jaka, burza w internecie, ale po jakimś czasie po prostu ten model zniknął z neta i w sumie to nie wiemy, dlaczego to się pojawiło, po co to się pojawiło i kto za tym stoi. Pytanie, czy też wiesz coś więcej w tym temacie? Nie mam tego pojęcia, ale bawi mnie jak taką małą rzeczą, pierdółką de facto, można zatrzęsnąć całym internetem. Myślę, że po prostu ktoś mógł sobie zrobić jakąś nową wersję po prostu chatbota faktycznie opartego po prostu na GPT, bo to się pojawiło, tak jak powiedziałeś, się pojawiło w takich miejscach, które po prostu mówią o narzędziach, które pozwalają korzystać z różnych wersji, różnych LLM-ów. Ja bym tu nie przypisywał aż takiego, że tutaj, że wyciekło jakiś nowy ChatGPT. No ale wiesz, ale od razu spekulacji poszła masa, żeby tu czasami mówimy o różnych teoriach spiskowych, to i o tym też poszło. Ale najlepsze jest to, że sam Altman też na Twitterze pisał, że on generalnie znajdzie miejsce dla GPT-2, że jak chcemy, to możemy współpracować, tak? Więc też było to interesujące. Więc tutaj też wokół tego od razu, wokół jego postów było ciekawie. Ale tak, chyba nic większego z tego nie będzie, w sensie, no tak jak ja obserwowałam, to ta aferka wygasła w Polsce w czasie majówki, więc no wiecie, nas być może nawet po prostu ominęła. Tak. No dobra, dajcie znać, czy wy znacie jeszcze jakieś aferki i jakieś ciekawe newsy ze świata AI, a my oczywiście przechodzimy do naszego kolejnego newsa z listy. Ciekawi mnie, dlaczego jest tak mało komentarzy. Zawsze w ogóle wszyscy tyle komentują. Pierwszy raz tak jest. Dobrze, bo dzisiaj po prostu to my zagarniamy całą scenę. Na to wygląda, ale już mamy na to wyjaśnienie. Soraya Innovator napisała, widać, słychać, ale dziś taki dzień, że się pisać nie chce. Gratuluję Soraya Innovator, bo z tego co pamiętam ostatnio na live u mnie coś wygrał. Nie wiem, czy nawet nie kurs za 8000, ale coś na pewno wygrał, bo tak pamiętam. Warto być na live'ach. Dokładnie, gratulacje. No dobra, ale to w takim razie jak mówisz o tych live'ach, to powiedz jak tam podsumowanie kursu, to jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego newsu, jak tam podsumowanie kursu, jak tam live sobotni, no i ile mam już kursantów na pokładzie? No tak, no bawiliśmy się fantastycznie, było fajnie, rozdane książek prawie 10, kurs wygrany, rozpoczęliśmy w poniedziałek, ten poniedziałek kolejną edycję kursu Mistrz AI dla programistów, programistek. Ostatnią edycję, już więcej edycji nie będzie, więc kto z nami jest na pokładzie, gratulujemy. Kto nie, jeszcze można dołączyć od drugiego modułu, od pierwszego nie można już i nie będzie można nigdy. Ile z nas jest na pokładzie? No to są rzeczy, których nigdy nie mówię publicznie i nie powiem też teraz. No okej, to jakaś zasada, że nigdy nie mówisz publicznie? Jak to? Tak, bo to nigdy nie jest dobrym pomysłem, żeby się chwalić publicznie, ile się sprzedało kursów. Okej, dobra. A Grzegorz pyta kursy, jakie kursy, więc musimy wysłać linka na czacie w takim razie. No, oczywiście wyślemy. Kursy, najbardziej na grubo kursy dla programistów, programistek z użycia sztucznej inteligencji we własnej pracy, tworzenia własnego oprogramowania, tworzenia własnych gier. Rzeczy bardzo ciekawe moim zdaniem, matematyka, statystyka. No i właśnie robimy ostatnią edycję, ona już się rozpoczęła, to jak mówię, można, jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, nawet może się podzielimy linkiem ze zniżką, dołączyć, ale czyli tylko... AI z kodem Anna Pro funkcjonuje nadal, tak? Rozumiem. Tak? Kod dalej funkcjonuje? Oczywiście, że tak.
Jasne, To wyświetlam. Proszę bardzo. Sprytnie. Minus 30% z tego, co pamiętam, moi drodzy, ale tylko od drugiego modułu można zapisać, tak jak powiedziałem, już nie będziemy tego kursu powtarzać. Jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, zapraszam oczywiście serdecznie, nadal można od drugiego modułu po prostu się pouczyć. Dobrze, no to polecamy, zapraszamy w takim razie. Dobrze też są osoby, które o to pytają, jak najbardziej. Dajcie też znać, czy macie jakieś pytania nie tylko o kursy, ale w ogóle o rzeczy związane z AI, właśnie ze sztuczną inteligencją, może będę całym słowem mówiła, że ze sztuczną inteligencją, z modelami językowymi, z pisaniem promptów, bo o to też poprzednio było parę pytań, czy z tworzeniem awatarów AI, bo o tym też było i jeszcze będę tworzyła o tym materiał, wideo już wkrótce, mam nadzieję, że znajdę czas, więc też śmiało oczywiście zadawajcie pytania. A my w międzyczasie przechodzimy do kolejnego newsa, teraz takiego na styku biznesu i na styku technologii, ale znów Sam Altman, a co tam tak jakby, żeby mówić, to jak będziemy już o nim mówić, to będziemy o nim mówić dużo. Powstało coś takiego jak AI Safety and Security Board, czyli taka trochę rada dla bezpieczeństwa AI, no i oczywiście nasz ulubieniec, Kuby ulubieniec i już teraz mój ulubieniec Sam Altman też się w tej radzie pojawił. No i jest trochę newsów na ten temat, między innymi NBC o tym pisało, że rzeczywiście taka rada powstaje, że ona jest, może wam powiększę, że ona jest bardzo potrzebna, że też składa się z ludzi z dość rozpoznawalnych firm, jeżeli chodzi o AI, bo też jest Satya Nadella, czyli chairman Microsoftu. Tak, wyleciało mi słowo z głowy. Chairman i CEO Microsoftu i też mamy Alphabet CEO Sundar Pichai, nie wiem, czy to jest Google. Sorry. Tak. Dobrze, więc jest dużo takich osób, które są związane ze świadkiem AI, no ale są różne zdania na ten temat, czy ta rada jest potrzebna, czy niepotrzebna i dlaczego akurat te osoby, a nie te osoby. Wyślę wam tego newsa na czacie, a ciebie, Kuba, zapytam chętnie, co ty myślisz o potrzebie takiej rady i czy rzeczywiście jest to takie ciało doradcze, które w jakikolwiek sposób nam na rynku AI potrzebne. Czy to może ograniczy rozwój AI, czy może właśnie będzie wspierać? Oczywiście, że jest potrzebne takie ciało doradcze, natomiast czy ludzie, którzy na tym zarobią i im zależy, żeby puszować tą technologię, są najlepszymi osobami do spraw tego, czy ją zatrzymywać? Nie sądzę. Nie chcę za dużo mówić, bo życie mi jest drogie, ale dużo się ostatnio w Ameryce rzeczy dzieje, które są podejrzane i o jednej nie będę mówił, bo naprawdę mi życie miłe, bo tam kilka osób już zginęło, ale w drugiej taka ciekawostka może, nie ze świata AI, ale technologii. Gościu sobie wymyślił, że będzie kupował chińskie routery i sprzedawał jako routery Cisco, czyli takie urządzenia sieciowe bardzo wysokiej jakości. Kupi tanią chińszczyznę, przyklei oryginalne naklejki, da oryginalne opakowania, schakuje trochę oprogramowanie, żeby wyglądało jak prawdziwe, no i będzie sprzedawał, nie? No taki sobie, można powiedzieć, Janusz biznesu, można powiedzieć, z Polski, ale to nie był akurat Polak. I sprzedał te routery Cisco nie tylko osobom, które to uwierzyły, ale również Ministerstwu Obrony Stanów Zjednoczonych, które było montowane w systemach obsługi F-16, F-22, bombowców amerykańskich, w szpitalach i innych miejscach. Łącznie za $100 milionów sprzedał tego sprzętu przez wiele lat i się Amerykanie nie strzelili w Ministerstwie Obrony. I trochę pokazuje taki mit może tego, że nie zawsze takie rzeczy, to myślimy, że są bezpieczne, albo są gwarantem bezpieczeństwa, nimi są. Ja też nie wierzę za bardzo, że osoby, które mają interes w tym, żeby AI wszędzie wstawiać, będą mówić, nie, spokojnie podejdźmy do tego. Sam Altman tak robi, ale uważam, że jest w tym odosobniony. W sensie ja nie czuję, żeby szef Microsoftu miał nam teraz mówić, nie, faktycznie, nie zarabiajmy tych miliardów, zróbmy to na spokojnie. No nie, jakby... Patrząc na ich wyniki finansowe, rzeczywiście może to nie być w ich interesie. Natomiast ja myślę, że gdzieś tam jakaś organizacja na pewno jest do tego potrzebna, nawet, no nie wiem, wolałabym tylko, żeby to nie była organizacja, która jest takim słupem, że ona tak sobie jest, bo jest, ale no fajnie byłoby, żeby rzeczywiście coś robili w tym zakresie, więc ciekaw jestem, jak to będzie też wpływało na prawo, czy to będzie jakiekolwiek też lobby w zakresie prawa, czy bardziej właśnie może pod kątem biznesowym, łączenia startupów, jakichś partners, tak jak też wcześniej mówiliśmy, partners, czy konsorcjów. No bo tak naprawdę z tych newsów do końca nie wynika, co oni będą robić. Było napisane, że tam Biden popiera, tak, klaszczemy wszyscy, ale co konkretnie tam się zadziało i co będzie się działo, to nie wiemy. Fajne jest też to, że w Polsce widać parę takich ruchów, że powstają organizacje właśnie w kierunku w pewien sposób wpływania na AI, trochę takie też ciała doradcze do rządu, też organizacje oddolne i tu w tym tygodniu nawet widziałam 2 newsy i w zeszłym tygodniu chyba też 1 news organizacji jednej, która
składa się i z pracowników korporacji, i ze startupów, która właśnie ma być takim trochę ciałem doradczym dla ministerstwa. Nie wiem, czy to oficjalnie, czy nieoficjalnie mamy przy ministerstwie, ale gdzieś tam wiadomo, że mogą mieć wpływ. No i oddzielnie była organizacja kobiet związanych z AI, które też w jakiś sposób chciały też się i wymieniać wiedzą, ale też chciały być takim właśnie organizacją, która będzie miała pewnego rodzaju wpływ. Więc chyba jest ten trend z zachodu przychodzi też do nas. No trochę tego nie rozumiem, to jest takie na zasadzie, mamy organizację na rzecz AI składającą się z ludzi i mamy też taką składającą się z kobiet, no jakby come on. Kobiety też są ludźmi, no. W sensie, ludzi i z kobiet. Nie, no, ja tego nie rozumiem. To ja chcę osobną organizację. No. Dzisiaj możemy założyć kolejną. Mam na myśli to, że w sumie jak tak wszyscy zakładają, to my dzisiaj możemy założyć kolejną. Będzie jeszcze jedna, jeszcze jedna i jeszcze jedna. Zostaną, wiesz, jakieś top 3 i każdy by chciał może być w tym top 3. Tak. Może to o to chodzi, słuchaj. Może to o to chodzi. A ja chcę taką dla piwniczaków, co nie wychodzą z piwnicy tak jak ja i się nie mogą opalić i by mi się to podobało. W sensie fajny pomysł i w ogóle o tym ciele doradczym się mówiło zaraz po tym, jak się nowy rząd utworzył, to już było od razu o tym mowa. Fajny pomysł, moim zdaniem takie rozdrabnienie się super nie ma dużego sensu. Ja bym chciał takie ciało doradcze, niezależnie od tego, czy mówimy o Ameryce, czy o Polsce, czy Unia Europejska na przykład, żeby ono się składało z kilku przedstawicieli. Nie wiem, czy tak nie ma w tej amerykańskiej, bo wiadomo, że w newsach się klika to, że tam jest CEO Microsoftu i Sam Altman, nie? I dobrze, ale fajnie by tam były też osoby, które są po prostu badaczami w tym temacie. Naukowcy, okej. Tak, naukowcy, osoby, które się też udzielają społecznie w tym, osoby, które są przeciwne, żeby zdarzać te myśli, nie? Bo wtedy to się wydaje, że najmniejszy bias można wprowadzić, albo przynajmniej jak już wprowadzamy bias, to z każdej strony. Wiesz co, szukam po słowach kluczowych i w sumie nie widzę. Myślę, że nie będzie profesor. Między innymi. I tam będą znowu nazwiska głośne, nie? No bo nie wiemy do końca, jak tam to tak naprawdę wygląda. No plus pewnie nadal będzie się to kształtowało, więc... Ja też przypominam, że nie pamiętam za czyich rządów to było, ale jak Elon Musk tam mówił, że było spotkanie producentów aut elektrycznych w Białym Domu i jako jedynego nie zaprosili Elona Muska i Tesli, która była numer 1 sprzedawcą samochodów elektrycznych, no więc to różnie jest. Okej, no to też jest interesująco. No, zobaczymy, no dobra. A jak znajdę jakoś link do którychś z tych organizacji, które są w Polsce, też wam podeślę, ale to mówię, to było bardziej, że mój feed był tym zawalony, a teraz sobie jakiejś konkretnej nazwy nie przypomnę, ale jak sobie przypomnę, to wam wrzucę. Ale w międzyczasie mamy ciekawe pytanie, są nareszcie pytania, także fantastycznie. Kiolesis, teraz nie wiem, czy ja to dobrze przeczytałam, ale być może tak, pyta, co możecie powiedzieć o AI w stosowaniu rozwiązań cyberbezpieczeństwa lub tematyki antywirusowej. I tu będzie mały, krótki fun fact a propos właśnie cyberbezpieczeństwa, bo ja będę występowała na konferencji, która będzie trochę mówiła o cyberbezpieczeństwie, akurat nie jako ekspert w tym temacie, bo tutaj bym się nie podpisała jako ekspertka od cybersecurity, ale będę mówiła właśnie o awatarach AI w bankowości, więc w ogóle też mega ciekawy temat, to będzie 20 czerwca, jeżeli dobrze pamiętam, tak, 20 czerwca Bank Tech konferencja, więc jak ktoś to zapraszamy, tam agenda jeszcze oficjalnie nie wisi, ale jako pierwsi już wiecie, że to będzie 20 czerwca i że to będzie o AI, więc śmiało możecie sobie zapisywać w kalendarzu. Wyślę wam też linka do poprzedniej edycji konferencji, tam też jest taki zarys tego, jak to wyglądało w poprzednich edycjach, no i teraz będzie analogicznie, tylko jeszcze bardziej AI-owo. To taka wstaweczka konferencyjna. Tak już tak powiedziałeś o 20, to ja powiem, że 21 natomiast zapraszam również na razie jeszcze nieoficjalnie, będzie bardzo duże wydarzenie AI-owe, na którym będzie panel ekspertów składających się z headów bardzo dużych polskich firm AI, który będę prawdopodobnie miał przyjemność jako moderator prowadzić, co jeszcze mi się nie zdarzyło. Zapraszam, ale jeszcze nie powiem szczegółów, bo nic więcej nie wiem. No widzisz, do czerwca organizatorzy konferencji w czerwcu mają jeszcze czas, do czerwca jeszcze, mamy czas, dowiemy się, co tam jeszcze będzie działo. No dobra, to w międzyczasie może Kuba przejmiesz to pytanie w takim razie, co o tym powiemy, bo to jest bardziej techniczne pytanie, mam wrażenie, więc chyba bardziej do ciebie. Dobrze, co może powiedzieć o AI w zastosowaniu rozwiązań cyberbezpieczeństwa automatyki antywirusowej? No jest duże pole manewru. To postaram się to mniej więcej poukładać te myśli, chociaż tak na szybko mówię. Generalnie jest coś takiego jak heurystyka, która jest stosowana od bardzo dawna w antywirusach. Polega na tym, że nie wykrywamy konkretnego wirusa, tylko wykrywamy jego złośliwe zachowanie. To złośliwe zachowanie można oczywiście ukrywać. Sztuczna inteligencja to już od dawna jest używana do tego, żeby ta heurystyka po prostu była lepsza i żeby nie była taka tylko heurystyką, bo heurystyka oznacza w ogóle to słowo rozpoznawanie pewnych wzorców, a sztuczna inteligencja może to robić po prostu lepiej. Jeżeli chodzi o rozwiązania cyberbezpieczeństwa, to pamiętam już dawno, jak w zeszłym roku, chyba w lato, byłem na imprezie Google'a, gdzie pokazywali jakąś firmę, ona jest bardzo wspierana przez Google'a, która właśnie dla Google Clouda tworzy rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, gdzie AI analizuje ruch sieciowy, jest w stanie wykryć potencjalne właśnie problemy czy jakieś włamy. Więc to się dzieje generalnie.
A taki big picture, to też jestem ciekawy twojego zdania, jest taki, że musimy jakoś użyć w dłuższej perspektywie AI przede wszystkim do walki z fraudami i z tymi deepfake'ami, bo tak naprawdę cyberprzestępcy zyskali bardzo dużą broń w postaci sztucznej inteligencji deepfake'ów, my będziemy musieli się jakoś przed tym bronić. No i to jest ten taki aspekt przerażający, bo jak mówimy nawet o tych awatarach AI ostatnich, o których ja bardzo dużo mówię i też się mega jaram tym tematem, natomiast po drugiej stronie medalu są te wszystkie zagrożenia. Czyli, że cyberprzestępcy zyskali całą masę danych tego, jak my wyglądamy. Czyli załóżmy, że jak ja podpisuję umowę wirtualnie, w sensie z HeyGenem, no to ten wizerunek nie powinien wylecieć dalej i akurat tam mają całkiem fajnie umowę skonstruowaną, ale nie wiadomo, czy ktoś się tam nie włamie. Jak się włamie, to będzie miał dostęp do całego mojego wizerunku w różnych pozach, w różnych językach, będą mogli wszystko włożyć w moje usta. I to są rzeczy, których ja też się po prostu obawiam. I teoretycznie, no dopóki, wiecie, wszystko jest dobrze, to jest dobrze, ale tak naprawdę warto jest uważać na rozwiązania też, z których korzystamy. Bo przykładowo ten HeyGen, no mam jakieś zaufanie do tej aplikacji, do tego rozwiązania, więc po prostu z tego korzystam, ale dodatkowo przecież tak jak ty, Kuba, dbałeś o to, żeby było zabezpieczenie przy moim klonie, przy moim awatarze AI, przecież dodatkowo musieliśmy też zrobić parę rzeczy na stronie, czy w tym GPT-ie, żeby ta wiedza nie wyciekła, czy też w ogóle musimy zwracać uwagę na to, z jakich narzędzi korzystamy, bo na przykład mój kolega ostatnio robił sobie swój też taki awatar wideo, ale chciał przetestować inny tool niż HeyGen, i w ostatniej chwili się wycofał, bo ich regulamin nie mówił wprost, jak oni będą chronili jego wizerunek. Nie mówił, czy to będzie reużywane po raz kolejny, czy nie. Bo co za problem zrobić kopię kolejnego takiego HeyGena. Może nie będzie to aż tak idealne, ale no, jak ktoś jest dobrym programistą, no to tak naprawdę może to w jakiś sposób w miarę, w jakiejś tam wersji skopiować i zyskać wizerunek osób, które zechcą zaoszczędzić na tym narzędziu. Więc wyjątkowo będę zachęcała do czytania umów. Nikt z nas nie lubi czytać umów, ale czytania umów, regulaminów, co się dzieje z tym naszym wizerunkiem, bo naprawdę jest spore zagrożenie. Tak. Przypomniałeś mi przy okazji, chyba twojemu mężowi miałem opowiedzieć a propos twojego awatara. Pozdrawiam, Patryk, opowiem. Tylko nie wiem, gdzie pisałeś, ale znajdę. Tak. No dobrze, to co? Jak macie jeszcze jakieś pytania o cyber security, to śmiało piszcie, cyberbezpieczeństwo też możemy ogarnąć, a co tam? A w międzyczasie kolejny news, tym razem znowu technologiczny. Kuba, to tak trochę z twojej działki dla programistów, bo Copilot, GitHub Copilot. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Pewnie kojarzycie, albo nie kojarzycie, Devina bodajże, czy Devina, jak to się tam nazywało? No my tak podlinkuję ten news, gdzie my mówiliśmy o tym Devinie, ale tak, może najpierw podsumujmy, co to było, no bo to chyba też nie do wszystkich trafiło. Miało być to sztuczna inteligencja, programista, wrzucamy mu zadanie, sam sobie rozkmina, wchodzi na internet, czyta dokumentację, robi kod, poprawia go. Fajna rzecz. Oczywiście okazało się to scamem dla inwestorów generalnie, w dużym skrócie. Chociaż to nie jest tak, że całkiem, ale nie dowodzi tego prawdopodobnie, co obiecali. Wow. Witamy w świecie VC amerykańskich. Anyway, tak to wyglądało i teraz bardzo podobne narzędzie stworzył GitHub, ale zrobili go trochę lepiej. I wydaje mi się, że też bardziej programiści to zaakceptują, bo to nie mówi, zastąpimy was wszystkich, teraz nie jesteście potrzebni, tylko mówi, bardzo podobna rzecz, ale masz pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. I uważam, że to jest bardzo mądre. To znaczy, mamy jakiś kod, wpisujemy zadanie do zrobienia, on nam pisze, co by zrobił, następnie nam po prostu pisze ten kod, ale mamy jego weryfikację pełną, możemy sprawdzić, czy wszystko jest ok, coś pozmieniać i na końcu nam pisze fajne podsumowanie dla menedżera, dla kolegów z zespołu, co zostało zrobione, więc to my jesteśmy jakby cały czas w centrum jako programiści tego narzędzia, a ono nam bardzo dużo tego kodu po prostu pomaga pisać. W takim dużym skrócie, bo to jest więcej niż taki asystent kodowania, ale mniej niż taki znowu pełen automat, coś pomiędzy. Bardzo ciekawa rzecz. Super. I to teraz w preview, w takim podglądzie. Dobrze, czy coś jeszcze z tego newsa mamy, ale w ogóle, moment, tu jeszcze są ciekawe statystyki, właśnie, no bo tutaj też napisali, że to może spowodować wzrost, czy to spowodowało w 2022? O nie, to już mówimy o poprzedniej wersji, czyli GitHub Copilot, już samo to, że spowodowało wzrost o 55%. Czyli i tak już duża, jak ponad o połowę wzrost produktywności, to i tak duża. Czy tutaj były też te szacunki, w jaki sposób teraz to może podnieść produktywność tego? Ja sądzę, że teraz są w stanie to nawet zrobić, bo to jest na zasadzie podglądu jeszcze. No w sumie tak, no w sumie tak. Ale no właśnie, fajne jest to, że mamy tyle rozwiązań właśnie przede wszystkim dla branży IT i dla programistów, bo nawet jeden z naszych poprzednich odcinków dotyczył tylko narzędzi AI dla programistów i testerów, więc właśnie ten odcinek też Wam wyślę na czacie, czyli narzędzia AI dla programistów, testerów. Jak ktoś z Was zechce do tych narzędzi wrócić i sobie obejrzeć, to my tam krok po kroku te narzędzia omawialiśmy, one też są wylistowane w opisie odcinka, więc warto subskrybować nasze kanały i warto
przeczytać opisy odcinków, bo tam też są ciekawe rzeczy i ciekawe linki. No i właśnie a propos subskrypcji, to ja też wyświetliłam ten banerek na dole. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Programistyczne Świry AI, więc kanał tego pana, który siedzi obok albo po tej stronie, w zależności od tego, jak wam YouTube pokazuje, i żeby subskrybować kanał Anna Pro, czyli mój. Wyślę wam oczywiście też linki na czacie. No dobra, mamy jeszcze jakiś komentarz. Chcesz się odnieść? Jak najbardziej. Też kiedyś słyszałem o wykrywaniu metodą detekcja na bazie DNA zagrożeń lub uczenie maszynowe. To są bardzo ciekawe rzeczy jak dla mnie. Szczerze mówiąc, nie wiem, co tu mają na myśli mówiąc DNA, bo jakbym DNA jednak powiedział, to taką najbardziej prymitywną metodą, to znaczy DNA, ja to rozumiem jako kawałek kodu, który jest charakterystyczny dla wirusów. Może źle to odbieram, ale tak to rozumiem. Uczenie maszynowe, no uczenie maszynowe, my tutaj dużo mówimy o uczeniu maszynowym, które jest jakby nie patrzeć podstawą tych wszystkich, nawet LLM-ów. Więc jak najbardziej uczenie maszynowe to jest właśnie to, że wrzucamy bardzo dużo wirusów i w tym momencie mówimy, i być może też to miałem na myśli, mówimy antywirusowi, nie szukaj konkretnego wirusa, znajdź części wspólne, jak najczęściej zachowują się wirusy, co one robią takiego, może maskują się w systemie, może zmieniają swoje nazwy, robią coś innego. Bardzo ciekawa rzecz. I to już tak naprawdę antywirusy już od bardzo dawno to robią. Ja pamiętam, jeszcze chodziłem do technikum, był taki fajny antywirus NOT32 chyba się nazywał. O, był taki, to ja go nawet pamiętam, no dokładnie. Bardzo fajny. On właśnie miał taką reklamę fajną, że tam ta sztuczna inteligencja z tym walczył, łapuje te wirusy tam. Kurczę, nie wiem, to mu się tak podobało? Dobry był ten antywirus. I za darmo. To były czasy. Antywirusy za darmo, no to dawno było. No teraz tym bardziej, słuchajcie. W Windowsie nie ma co instalować, bo i tak to jest wirus, no jakby... No a na Maca nie ma wirusów, nie? Więc tak jakby ja nie potrzebuję. Na Maca mało to jest, także wirusów też nie ma. No to też jest racja. No dobra, ale dzisiaj zeszliśmy, widzę, w tematy cybersecurity. Jak nic, cyberbezpieczeństwo dzisiaj wjechało na grubo. No w takim razie próbujmy dalej lecieć w tematykę bezpieczeństwa. Lecimy w takim razie z newsem od Microsoftu, a trochę z TechCrunch, a trochę z Microsoftu. Więc może tak, że tak powiem, w tym kierunku. Tylko jeszcze ukryję jeszcze jeden banerek, żeby było lepiej widać. I tutaj mamy news od Microsoftu, że Microsoft zbanował policję z USA, żeby nie używali narzędzi do rozpoznawania twarzy. Generalnie jest wokół narzędzi do rozpoznawania twarzy dużo kontrowersji, no bo wiecie, w Chinach sobie ludzie chodzą i cały czas są ich twarze rozpoznawane, są skanowane, są oceniane, trochę takie odcinki w stylu Black Mirror, tak? No i teraz mamy informację o tym, że w sumie w Stanach też i to też, ale jednak nie do końca. W tym newsie jest informacja o tym, że Microsoft właśnie zaktualizował warunki usługi, konkretnie to jest w ramach Azure'u od Microsofta i zakazał amerykańskim właśnie Departamentom Policji używania Generative AI do rozpoznawania twarzy. I to dotyczy i technologii używanych w urządzeniach mobilnych, na przykład tych kamer, które są przyczepione do funkcjonariuszy, które oni mają zaczepione, więc tego też nie mogą już używać. Niby to polityka dotyczy głównie tego, co się dzieje w Stanach, policji w Stanach, ale też przewiduje ta nowa zasada wyjątki dla międzynarodowych agencji różnego rodzaju, czy instytucji związanych z bezpieczeństwem. Więc teraz to jest ta część, która być może dla niektórych antyfanów, że tak powiem, tego rozwiązania jest spoko, czyli że no dobrze, zakazali, nasze twarze nie będą rozpoznawane, super. No ale teraz pytanie dlaczego? Dlaczego akurat to zostało wprowadzone? I tutaj w tym newsie jest napisane, że zmiany te wprowadzono z powodu obaw związanych z potencjalnymi uprzedzeniami i błędami, które wyszły na jaw po integracji OpenAI GPT-4 z systemem podsumowania audio z kamer właśnie z ciała przez firmę Axon. Więc teraz Microsoft bada, co się tam wydarzyło, czy to bezpieczne, czy niebezpieczne, jakie w związku z tym powinno być konsekwencje prawne. No i tam jeszcze w ogóle hasło Pentagon też padło, więc wiecie, na grubo lecimy w tym newsie. Więc można sobie oczywiście poczytać, bo to może być jakaś grubsza aferka, a może nie. Być może znowu a propos bezpieczeństwa może się okazać, że no coś tam troszkę, no gdzieś ktoś nie zadbał, ale patrząc na to, ile mamy, wiecie, innowacji, nowości, ile tutaj jest takiej szarej strefy, no to myślę, że takie rzeczy lub takie jak newsy jak ten są nieuniknione, niestety. Więc kolejny tego typu news, że coś się miało być fajnie, ale nie wyszło. Ale powiem Ci, że szkoda, że Ci nie przerwałem tym razem, dlatego że chciałem powiedzieć właśnie, że domyślam się wcale nie dlatego, że nie chcą, żeby tak było wykorzystywane, tylko po prostu mają problemy, że są dopasowania na przykład fałszywe. A wygląda to, że faktycznie na to wygląda. Mogło tak być, no dokładnie. Na pewno piszą o bugach, tak, że były jakieś bugi, były jakieś błędy, uprzedzenia i błędy. W zasadzie tak to było napisane, tak? Jako biases. Oczywiście, tak.
Widział tłum ludzi, zobaczył jednego Afroamerykanina, dobra, już wiadomo, kto tutaj dokona przestępstwa. Nie oszukujmy się, te systemy mają taki bias w sobie i to jest po prostu błąd w danych uczenia i to wiemy już od dawna, ile razy już mówiliśmy o takich podobnych rzeczach, albo w drugą stronę, gdzie Google chciał udowodnić, że jest inkluzywny i byli SS-mani, prawda, Afroamerykanie. No jakby, co się dzieje? To jest AI. No dokładnie, ale ktoś nas ostatnio pytał o to, czy zrobimy odcinek o tym, w jaki sposób nauczyć swojego LLM-a. Chyba był taka prośba. Tak, trening i instalacja własnego lokalnego LLM-a, więc w tym temacie moglibyśmy kiedyś powiedzieć, jak właśnie uniknąć tego biasu. To myślę, że byłoby rzeczywiście mega ciekawe. Ja tylko powiem 3 słowa, albo 4, nie wiem. IBM Fairness 360. To jest narzędzie właśnie, które służy do tego, żeby w danych treningowych wykrywać uprzedzenia. Bo one istnieją. To musimy wziąć pod uwagę, że żyjemy w świecie, jakim żyjemy i to nie ma co się oszukiwać, że są te uprzedzenia. One są bardzo często właśnie w Ameryce, na przykład na tle rasowym. Generalnie w wielu miejscach na świecie na tle płci na przykład, tak? I one po prostu są. Po prostu dane są niewystarczające, bo za bardzo obejmują jakąś grupę społeczną w danych sytuacjach. Pomijając, czy co wierzymy, że to ma jakiś sens, czy nie ma, ale to się da wykrywać i właśnie takie narzędzie jak ten IBM Fairness 360 mówi o tym, możemy sobie wrzucić tam nasze dane i on sam może znaleźć nam właśnie takie uprzedzenia. Fajna rzecz. Mega, ale w sumie tak jak powiedziałeś, to też jest ciekawe tak pod kątem społecznym dla mnie na przykład, że jest dużo osób, które będzie się na to oczywiście obrażać, że wcale tak nie jest, albo że nie powinno tak być. No i oczywiście, no nie powinno tak być, ale świat funkcjonuje w taki, a nie inny sposób i takie rzeczy będą się działy. Ja zawsze na moim szkoleniu, jak być może wiecie albo nie wiecie, a może najpierw wstawka, ja oprócz tego, że zajmuję się marketingiem i prowadzę szkolenia właśnie z marketingu i sprzedaży, to też szkolę z wystąpień publicznych. I to trochę z mojego poprzedniego wcielenia biznesowego, no bo kiedyś tylko szkoliłam z tego tematu, bo to była taka moja zajawka, jednocześnie kiedy pracowałam na etacie, ale jak już przeszłam na swoje, no to już się od tamtego czasu zajmuję, oczywiście też trochę wystąpieniami publicznymi, ale też właśnie głównie marketingiem. Natomiast jak prowadzę szkolenia z wystąpień publicznych, to zawsze robię tą wstawkę na temat uprzedzeń w kontekście wystąpień publicznych, bo kobiety są oceniane inaczej na scenie niż mężczyźni. Kobiety też muszą się inaczej przygotować niż mężczyźni, bo ten make-up, miałam znowu przekląć, ale się powstrzymałam, ale ten make-up, który nakładamy na twarz też powoduje, że jesteśmy inaczej oceniane, na przykład bardziej profesjonalnie. To, że kobieta na przykład na scenie mówi niższym głosem, też powoduje, że jest bardziej profesjonalnie oceniana. I tutaj też akurat i u kobiety, i u mężczyzn to podobnie, że niższy głos jest kojarzony z większym profesjonalizmem, że może na przykład dzięki temu otrzymać lepszą notę w twojej prezentacji albo mieć większą szansę na podwyżkę. Natomiast kobiet to po prostu dotyczy bardziej. I mam czasami tak raz na 10 takie sytuacje na szkoleniach, że się panie obrażają na to, że ja to coś takiego mówię, ale tak po prostu jest. No i trzeba się do tego przyzwyczaić, tak funkcjonuje świat. Pewne rzeczy możemy na świecie zmienić, ale rewolucji jakiejś nie wykonamy i po prostu trzeba funkcjonować w tym środowisku albo prowadzić go kroczek po kroczku, zmieniać. No i też, żeby było w jakiś sposób nam wszystkim lepiej czy wygodniej. A widzisz, że pytałeś się przed rozpoczęciem, czemu mam dzisiaj taki zachrypnięty głos, a ja chciałam brzmieć profesjonalnie. A to może o to chodzi, no ale widzisz, ja zawsze słyszę te różnice w głosie, jeżeli ktoś albo jest właśnie chory, zachrypnięty czy coś takiego, no zboczenie zawodowe. Widzę, że mamy tu pytania jeszcze od Soraya. Tak, dokładnie. Mam 4 chyba. Jest jakaś pewna integracja do analizy kodu na przykład w IDE, chodzi mi o analizę całego projektu i przeanalizowanie przez AI spójności, ale także dodawanie kolejnych feature'ów z wiedzą o projekcie. Generalnie nie ma nic takiego, co było fajne. To, co może nam to dać faktycznie, to jest właśnie to, co przed chwilą omawialiśmy, czyli GitHub Workspace w wersji aktualnie Technical Preview. Polecam się zainteresować, tam chyba jest waitlista aktualnie, trzeba się zapisać i możemy próbować to narzędzie. Ale trzeba myśleć, że takie narzędzia się pojawią za niedługo, bo to nie jest trudne. Ja takie demo zrobiłem, jak to mogłoby działać w październiku zeszłego roku, więc już jakiś czas temu, a super. Myślę, że będziemy to widzieli. A jak nie, no to ja sam to zrobię i będę to wszystkim sprzedawał, będę bogaty, koniec. No kto jak nie ty, no tak jakby zobaczymy w takim razie. No dobra, a to jeszcze druga część tego pytania, poczekaj, a to też do... Żeby było pytanie się na przykład bezpośrednio przez GPT-4. Generalnie nie chcę wchodzić teraz w detale, ale to może być zrobione przez GPT-4 Turbo, przez Opusa albo przez inne modele, które mają duży kontekst, ale ten kontekst tak naprawdę nie musi być aż tak duży, jeżeli nie jesteśmy beznadziejnymi programistami, bo jeżeli nie jesteśmy beznadziejnymi programistami, to nie mamy aż tak dużo kodu w pojedynczych plikach. Tyle wystarczy. No i proszę, i jak ładnie to podsumowałeś. No, a żeby nie być beznadziejnym programistami, to trzeba dołączyć do tego kursu, twojego kursu. To może jeszcze tak powiedzmy, że żeby być lepszym programistą, żeby być lepszym człowiekiem, warto jest dołączyć do kursu Kuby. To pamiętajcie, dajcie lajka czy coś, bo pamiętajcie, że kursy Kuby są fajne. Tak jest. Ale już nie namawiam. Ja mówię, to jest ostatnia edycja. Ja już to mam tak
Ja się cieszę, było fajnie. Mega. No dobra, to przejdźmy w takim razie do kolejnego newsa. Jeżeli pytań nie ma, ale oczywiście jak macie pytania, to śmiało piszcie, oczywiście piszcie, jak najbardziej. Natomiast ja bym chciała przejść do jednego newsa, o którym my już kiedyś mówiliśmy, ale jest jakiś update do tego newsa. Ale najpierw, o czym my mówiliśmy? Był kiedyś taki news, odcinek nasz, który się zaczynał od słów tańszy GPT, właśnie w temacie, co po taniości, co to jest Rabbit R1, no i tam też mówiliśmy o Eleven Labs, czyli o polskim startupie, który stał się unicornem. No i tam oczywiście poświęciliśmy chwilę na temat tego, czym jest ten Rabbit R1. W dużym skrócie jest to takie urządzenie, dzięki któremu macie mieć podłączenie, już teraz żebym to dobrze wyjaśniła, macie mieć podłączenie do internetu, możecie korzystać z modelu językowego, bo z potrzeby wchodzenia w inne aplikacje. Dobrze to wyjaśniłam? Właściwie to jest taka sztuczna inteligencja bez telefonu, bo to będzie tutaj dosyć istotne, która ma aparat, może analizować otoczenie, może nas mówić i ma rolkę. I ma rolkę, i słodkiego króliczka. Więc nice, słodziutko. No wysyłam wam linka do tego odcinka, żebyście sobie mogli sprawdzić, ale przyszły kolejne opinie o tym narzędziu. Proszę, i teraz jest taki bardzo, nie wiem czy obserwujecie gościa, ale według mnie jest taki dość rozpoznawalny koleś, który mówi o technologiach, Marques Brownlee, który właśnie recenzuje między innymi urządzenia, recenzował Pina, o którym ostatnio mówiliśmy, a teraz recenzował też Rabbita R1. No i niestety jego rekomendacja zaczyna się barely reviewable, że tam ledwo w ogóle da się cokolwiek o tym powiedzieć. No i generalnie leci trochę hejt, że to jest źle, tam to jest źle i tam to jest źle. Więc no rozwiązanie, Kuba, no zobacz, miałeś rację, nie spotkało się z jakimś pochlebstwem ani z zainteresowaniem. Ty mówiłeś, że po co nam kolejny device, no i w zasadzie ten koleś ma podobne zdanie, więc koleś, który ma 18 milionów subskrybentów, powiedział to samo co ty, ale trochę później, więc byłeś pierwszy. Tak, dla niektórych może być bardziej znany pod pseudonimem MKBHD. Nie jestem w stanie powtórzyć tego jego A pseudonimu. ja chyba dobrze powiedziałem. Tak, ładnie powiedziałeś. Jakoś tak. W każdym razie nie wiem, czy to jest ostatnia rzecz, którą chcesz powiedzieć na temat R1, ale jest tutaj dosyć ciekawy dalszy ciąg. No to ty kontynuuj, bo ja na tym chciałam postawić kropkę, ale to kontynuuj. Fantastycznie. Tak, jakby ja uważam, że były bardzo pozytywne mimo wszystko te oceny w porównaniu z tym samym Pinem, w który zainwestował sam Altman. Tam to zjechali całkowicie. Tutaj wygląda na to, że albo przykupili więcej dziennikarzy, na przykład Unbox Therapy, który jest dosyć przykupny od kilku lat. Nie ma co się... Disujemy, czekamy na dis. A co? No nie, no nie jest po prostu. W sensie kiedyś był bardzo obiektywny, teraz jest przykupny, no ale się go przyjemnie ogląda, ale trzeba mieć to świadomość. I on mówi na przykład dosyć pozytywnie. I takie były pozytywniejsze te recenzje na pewno niż tego Pinu. Jest to przydatniejsze urządzenie, ale to co chciałem powiedzieć ciąg dalszy, bo to jest myślę, że mega ciekawa historia. Dużo osób mówiło, że to co ja powiedziałem i to też sobie powiedziałeś, że w sumie tak mogło być, to powinna być po prostu apka. I co się okazało, to jest apka. I ta afera jest dosyć ciekawa, ponieważ tą apkę udało się uruchomić normalnie na Pixelu. Ona działa całkowicie, nie ma żadnego problemu, żeby zadziałać. Zaczęli się kłócić z CEO. CEO cały czas zaprzeczał, że to absolutnie nie jest apka i to niego się nie da tak uruchomić na Androidzie. Ludzie zaczęli mu wysyłać, że to się da. Zablokował tych konkretnych ludzi, którzy to uruchomili, a potem powiedział, że oni tego nie rozumieją mojego geniuszu. Jest super śmiesznie. Ale rzeczywiście ten fakt mi umknął, ja zapomniałam, że przecież jeszcze to było ważne w tej całej ofercie, ale to dobrze o tym przypomniałeś. No bo ja też czytałam na Twitterze, że ktoś pisał, że uruchomiłem to na swoim iPhone'ie. Najpierw miał być tylko na Android, ale ktoś tam, wiadomo, programista, tak jak mówisz, bardziej ogarnięty, poradził sobie, uruchomił na iPhone'ie. Świetnie. No ale sprzedawali to oczywiście jako device i tam była też subskrypcja, więc to był device i subskrypcja. Nie, tak jak to o tyle to było dobre i też się od Pinu różniło, że Pin chyba kosztował $700 plus 25 miesięcznie, a Rabbit bodajże $200 bez miesięcznej subskrypcji. Więc różnica była diametralna, no ale po prostu jakby chodziło samo o to, że ludzie mówili, że to powinna być apka i się okazało, że to po prostu jest zwykła apka na Androida. Naród miał rację, ludzkość miała rację. Okej. No to też jest ciekawe. No dobra, jakbyście chcieli więcej poczytać, czym to narzędzie jest, a czym nie jest, to możecie sobie wrócić do naszego właśnie odcinka, gdzie o tym mówiliśmy, więc tam też podesłałam wam linka na czacie w takim razie, żebyście mogli sobie zupdate'ować informacje. Być może część z was już kupiła Rabbita, dajcie znać, no bo ten koleś to może działa właśnie. Ten koleś, który to recenzował, wydaje mi się, że on po prostu go kupił. On tak w ogóle dużo rzeczy recenzuje ze sprzętu, więc myślę, że możecie nawet obserwować. Akurat mój mąż, Patryk w sensie, bardzo dużo obserwuje tego gościa, ale on też miał fajną opinię o Google Glass, o tych też okularach od Facebooka, więc no naprawdę myślę, że spoko.
Tak jakby coś to, ja przynajmniej polecam, możecie subskrybować również jego, tak, oprócz kanału Anna Progresistyczne Świry Jaj, ten koleś też naprawdę spoko prawi. Tak jest. Polecamy jak najbardziej, też oczywiście obserwuję go. No widzę na Kiolesis, nie mogę czytać znowu, mogę go słuchać o heurystyce antywirusowej godzinami. Widzisz, Kuba, możesz się produkować. No można sobie posłuchać. Ja polecam sobie użyć ChatGPT w wersji na apkę i powiedzieć, żeby... Uwaga, teraz zrobimy prompta na żywo. Moi drodzy, to się dzieje. No. Uwaga. Klikam. Opowiedz mi bajkę na dobranoc o heurystyce antywirusowej. Zobaczymy. Pewnego razu w krainie pełnej danych, gdzie komputery i programy żyły jak w bajce, pojawił się nieproszony gość. Był nim złośliwy wirus, który zakłócał spokój cyfrowego świata. Mieszkańcy byli przerażeni, bo nie wiedzieli, jak się przed nim obronić. Dobra, wyłączę, ale jestem ciekawy, jak w ogóle odpowiedział, w sensie tak pod spodem, bo też można sobie to zobaczyć. Za szybko przerwałem. Tak, ale na scenę wkroczyła mądra i bystra antywiruska heurystka. Nie była zwykłą bohaterką, miała zdolność nauki przewidywania ruchów wirusa. Powiem ci, genialne. Rozumiem, że często sobie takie tworzysz bajki na dobranoc z czatem GPT. To nie był przypadkowy prompt, czy kolega mówił? Absolutnie. Ale jeszcze o heurystyce nie było. No nie było, ale widzisz, są ludzie, którym się to podoba, także bardzo mnie to cieszy w takim razie. Mega. No dobra, dajcie znać, czy macie jakieś pytania, komentarze, bo mam jeszcze całą masę newsów i zastanawiam się, czy do nich przychodzić, czy raczej odpowiadać na wasze pytania, bo najczęściej jednak nasze live'y są skupione na odpowiadaniu na pytaniach uczestników, a tym razem oczywiście jest jeden uczestnik, który godnie reprezentuje całą społeczność i ciągle zadaje pytania, więc super, że z nami jesteś. Pytanie, kto jeszcze ma jakieś pytania, śmiało dawajcie znać. Pamiętajcie też, żeby dać lajka, łapkę w górę pod naszymi materiałami, jeżeli te materiały wam się podobają, niezależnie od tego, czy oglądacie na żywo, czy oglądacie retransmisję, bo z tego, co patrzymy, to zwykle w weekendy też spędzacie z nami czas i jest nam wtedy bardzo, bardzo miło, jak tam widzimy, że lajki rosną, wskaźniczki rosną, także... Ja nie patrzę, ale też mi miło, bo Ania zawsze mówi, że rosną. Albo Ania ci mówi, jak na przykład YouTube zbanuje nam odcinek, bo na przykład użyliśmy przez przypadek totalnie nieświadomie nielegalnej muzyki, więc takie rzeczy też w weekend były. Nie pozdrawiamy TED-u. No przecież pokazywaliśmy tylko filmik, który wygenerowali i pewnie chcieli, żeby to było popularne i za to nas... Brak słów, po prostu już sobie możemy sobie darować. Dobra, ale mamy jeszcze newsa na przykład od Midjourney. Jak macie pytania, oczywiście zadawajcie, ale mamy jeszcze newsa od Midjourney. Nie wiem, czy to jest taki mega świeży news, no tu widzę, że się na stronie Future Tools pojawił 1 maja. Ja już o tym słyszałam, nie wiem jak ty, Kuba. Ale ja słyszałem, że ma wejść. Ja myślę, że się pojawił dopiero niedawno. Aha, dobra, może rzeczywiście. No w każdym razie, to jest news, którym ja na przykład mojego męża w majówkę zaskoczyłam, więc dzisiaj zaskoczę was. Mianowicie, że w końcu można generować grafiki w Midjourney bezpośrednio na ich stronie, więc nie musicie wchodzić na Discorda, zakładać konto na Discorda. Niektórzy dostają palpitacji serca w momencie, jak muszą w ogóle na Discorda się logować i przeglądać tam te wszystkie czaty. Nie wiem dlaczego, bo dla mnie akurat Discord jest całkiem intuicyjny. Może trochę mniej intuicyjny jak Slack, ale jak ktoś w życiu chociaż raz odpalał Slacka, to raczej się nie pogubi, mam wrażenie, w Discordzie. No ale w tym momencie, kiedy rzeczywiście można korzystać ze strony, w sensie na stronie Midjourney z możliwości generowania obrazów, to wiele osób jest zadowolonych. Natomiast tutaj jest informacja, że to jest dostępne tylko dla osób, które stworzyły 100 obrazków lub więcej. Wcześniej widziałam w ogóle info, że 1000 obrazków lub więcej, więc też ciekawa jestem, która wersja jest poprawna, ale w każdym razie to jest niby screen nawet ze strony właśnie Midjourney z Discorda, że jeżeli ktoś wygenerował 1000 obrazków lub więcej, to już może korzystać legitnie z ich strony. Także szaleństwo. 100, czyli 100, tak? Czyli jednak 100. Tak. Ciekawe to jest, myślę, z kilku powodów. No. Przede wszystkim popatrzcie, jak to pięknie pokazuje, jak startup może na początku nie robić żadnego interfejsu, zrobić wszystko w Discordzie. Dla mnie to jest ciekawe, dlatego że ja na przykład uważam, że Discord jest bardzo, w sensie ja bardzo nie cierpię Discorda. Ojej, naprawdę? To jesteś jedną z tych osób, które dostają palpitację serca, jeżeli chodzi o Discord. Ja mam tam tyle prywatnej wiadomości nieodebranych, mi już głowa boli, jak ja na to patrzę. Nie umiem używać, nie umiem, zawsze jak wchodzę, to nie wiem, na którym kanale jestem, po prostu nie wiem, ale mam tego zrobili świetny biznes. Dopiero zrobili stronę po roku, półtorej, jakoś tak, więc to jest ciekawe.
Bardzo się cieszę, że jest strona internetowa, może niedługo nawet się API pojawi, kto wie, za 5 lat, a jak nie nawet, to i tak będzie łatwo innym aplikacjom łatwiej kraść Midjourney, bo i tak to się już działo, ale to było trudniejsze dla nich, więc... No, czyli trochę się zmieniło, a na przykład dla takich osób jak ty, które nie lubią korzystać z Discorda, ale w sumie też nie wiadomo, czy wszystko na dobre. Ja ich uwielbiam ich stronę, ten intro. Nie? Ale to możemy, wiesz co, pokazać, Aniu, jak już jesteśmy przy takich rzeczach, coś lepszego. Ktoś mi ostatnio przypomniał. Leonardo.ai wpisz. A jest coś takiego, ale nigdy nie korzystałam, ale to możemy zrobić jakieś demo, ale nie DiCaprio. Leonardo, a to ja mogę się zalogować, mam konto, dobra? No dawaj, no bo ja nigdy nie zakładałam u nich konta, słyszałam tylko, że całkiem spoko alternatywa właśnie dla Midjourney, ale wiecie... Aha, nie mogę pokazać. Tam jest dużo treści nieprzyzwoitych i nagich, więc nie otworzę tego. Ale o, jak mi przykro. Co ty tam generowałeś? Nie chodzi o to. Jest po prostu tam jest zezwolone, nie ma tam żadnych filtrów. Można sobie włączyć i wyłączyć. Co jest ciekawe, jest dużo rzeczy, które uważam, że mogę pokazać, bo teraz akurat nie wyskoczył nic takiego zbreźnego, tylko tam jakieś kobiety. No dobra, zbreźnego. Od razu zbreźnego. No nie chcę po prostu, żeby nam jakiś tam ban wleciał czy coś, a nie chcę nic takiego pokazywać, ale są okej rzeczy. Dobra, czyli mogę udostępnić teraz twój ekran? Dobra. Proszę. Tak wygląda Leonardo. Dlaczego to jest takie fajne? Jest to naprawdę dużo lepsze niż Midjourney, szczerze mówiąc. Raz, że jest strona normalna. Dwa, jak sobie to zobaczycie, to jest oczywiście nielegalne, ale oni na to pozwalają. Nie wiem, czy to będzie to widać, to chyba jest, nie wiem, czy jest jakaś pani. Ja widzę generalnie. Tak. Chodzi mi o to, że można tutaj sobie na przykład wkleić swoją twarz, można wkleić jakąś osobę, która jest znana, jakby nie ma żadnych ograniczeń co do tego, co do kradnięcia. Oto widzimy, że sobie ktoś zrobił jakąś panią, tak? Z tych całych wampirzych rzeczy. No to jest coś, jest ktoś. Dobra. I teraz tak, o co w tym chodzi? Raz, że mamy generowanie obrazów, dwa, mamy bardzo dużo narzędzi do tego. Na przykład w generowaniu obrazów możemy sobie wybrać modele. I one mają swoje modele, ale mają na przykład Stable Diffusion, którego nie trzeba instalować. Stable Diffusion jest świetny. Tak jak mówię, one są tutaj w wersji bez kagańca, gdzieś tu się wybierało na początku, czy kagańc założyć, czy nie. Mamy różne rozmiary, możemy decydować, ile tych obrazów chcemy, nie tak jak w Midjourney. Jest bardzo dużo tak naprawdę rzeczy. To jest kolejna rzecz fajna. Następna rzecz fajna, a tak zrobimy mikrotutorial, mało piszecie, to będzie teraz ciekawych dużo rzeczy. Mamy dodawanie ruchu do obrazu, to jest taki dziwny ruch, ale jest. Mamy real-time canvas, który jest bardzo dziwny, o tu proszę jakiś mój kwiatek, ale możemy sobie tutaj jakąś rzecz zrobić, zrobimy sobie na żywo, pokażę wam na czym to polega. Zróbmy sobie painting fotografii, niech będzie fotografii i sobie zrobimy jakieś coś takiego. I teraz na żywo, nie wiem czy to widzisz, ja cokolwiek tutaj zmienię, to nam tak naprawdę zmienia w ogóle to, co tutaj dostajemy. Tu jakieś na razie abstrakcyjne rzeczy się, a tu zrobimy drugie oko w takim razie może jakieś albo coś. O wow. Albo coś innego tu wygeneruje, to jakiś sobie trójkącik zrobimy, tu sobie zmienimy jakiś kolorek na czerwony. Już się wszedł kot, ale zobacz, od razu są koty, tak jakby wiadomo, internet kotami stoi, mamy kocie oczy. Ale zobacz, tu są już na przykład takie ludzko o kocie, jakieś różki możemy zrobić, czy coś, albo łóżka, nie wiem co mu tam wyjdzie. Nie? Jakby dość abstrakcyjne, ale można żywo w ogóle robić grafikę. To jest super. Jest kilka takich rzeczy, ale tu nie trzeba nawet nic uruchamiać u siebie na komputerze. To jest strona internetowa. Kolejna rzecz, mamy edycję bardzo zaawansowaną. Tak jak powiedziałem, można wklejać twarze, można robić na przykład, jeżeli macie jakiś produkt swój, to możecie robić zdjęcia produktowe, generować w tym, bardzo dokładne w różnych przestrzeniach, w różnych obrotach i tak dalej, ponieważ mamy takie opcje. Można tworzyć swoje modele. I ostatnia rzecz, dwie ostatnie rzeczy, które są bardzo fajne. Przede wszystkim dostajemy codziennie 150 tokenów za darmo. Więc nie trzeba tu w ogóle płacić. I to 150 tokenów to tak starcza na kilkanaście obrazków. Aha, jeszcze upscalowania, bo to zależy co robimy. Te tokeny są tak różnie. Natomiast taka wersja basicowa kosztuje $10 za miesiąc, przy miesięcznym 12, a mamy tam 8,5 tysiąca tokenów i mamy model lepszy też od Midjourney, w sensie mamy Stable Diffusion, więc jest to uważam całkiem fair. Ja dopiero się wgryzam w ten program, on istnieje już od dawna, ale jest naprawdę ciekawy. Mega, super. Także może to ja w ogóle chętnie sobie chyba w takim razie też przetestuję, no bo teraz tak widzisz, sobie też zaczynam ogarniać, przeglądać to na stronce i też widzę, że mają nie tylko w ogóle grafiki jako grafiki, ale też tematycznie mają jakieś różne przykłady, na przykład do marketingu to oczywiste, do marketingu, do reklamy, ale na przykład do wystroju wnętrz.
do architektury. Więc Tak. no, myślę, że jest super alternatywa, a ty Marysiu same dobre słowa usłyszałam o Leonardo, więc czemu nie? Ale jeżeli chodzi o ten, mówisz, bloker i że ten łańcuch, który można na niego założyć, to w sensie rekomendujesz zakładać, nie zakładać, w sensie te jakieś dodatkowe funkcje warto włączyć, czy nie? Wiesz, jak tworzy się te konto jakieś fejkowe na OnlyFans, to się pewnie przydaje, albo nie wiem, żeby tam sobie wiesz, no różnie to ludzie wykorzystują, natomiast dla mnie mi to nie zrobi żadnej różnicy, ja chyba kliknąłem, żeby wyłączyć, bo widzę takie rzeczy, albo kliknąłem, żeby wyłączyć, bo nie widzę aż takich rzeczy, mi to jakby nie robi różnicy. Ja to używam do generowania obrazów na razie. Jasne. No to też ciekawie. No dobra, dajcie znać, jakieś wy korzystacie narzędzi w takim razie do generowania grafik, no bo Midjourney wiadomo popularny, ChatGPT i DALL-E no nie radzi sobie jakoś wybitnie, niestety, przynajmniej takie są moje doświadczenia. Jak ja próbuję generować jakąś grafikę w ChatGPT, no to jest po prostu dramat. Ostatnia uwaga, próbowałam wygenerować sobie tatuaż, nie mam tatuaża żadnego, ale stwierdziłam, że sobie zrobię i chciałam wygenerować projekt tego tatuaża i rzeczy, które mi czat generował, to niektóre powiedzmy, że były w miarę okej, ale reszta przy drobnej tylko zmianie prompta, on generował totalnie co innego i robił ze mnie jakąś bananową młodzież i w ogóle strasznie nie mogłam się z nim dogadać. Tak jak wiecie, w generowaniu tekstu ChatGPT radzi sobie świetnie. Ja już sobie nie wyobrażam życia bez GPT-4 i bez, no dzisiaj nawet chyba kilkanaście razy otwierałam czata, natomiast do generowania grafik to zupełnie nie. Ale to pochwalmy Midjourney. Obiecałem wam ostatnio, że wam pokażę wam, jakie obrazy wygenerowałem, kilka przykładowych, bo mamy tego milion i pokażę wam, jak one wyglądają na żywo. A ty możesz się opowiadać, bo potrzebuję pół minuty. Okej, tylko teraz nie wiem co, ale okej, no to możecie sobie zobaczyć na przykład obraz w tle u Kuby, proszę. Natomiast jeżeli mogę coś opowiadać, to uwaga, planuję organizować webinar, organizowałam w lutym jeden webinar o pisaniu promptów do czata GPT, a propos mojego kochanego czata GPT. Dajcie znać, czy wy chcielibyście wziąć udział w takim webinarze, bo miałam robić właśnie jeszcze raz na prośbę uczestników poprzedniej edycji, miałam robić jeszcze raz webinar z pisania promptów bardziej zaawansowany, aczkolwiek wiecie, no jest tego tyle w internecie, że zastanawiam się, czy rzeczywiście ten webinar zorganizować, więc dajcie znać gdzieś na czacie, albo jak będziecie oglądali retransmisję tego live'a, dajcie znać poniżej, czy takie szkolenie, mini szkolenie 4-godzinne z promptowania to w ogóle jest coś, co was interesuje. Jak tak, to myślę, że coś takiego zrobimy pod koniec maja, a jak nie, no to nie, po prostu. Jak twierdzicie, że nie, to nie wiecie, co czynicie. Każdy potrzebuje takiego szkolenia. Można i tak, no dokładnie. Uwaga, możesz oddalić. Proszę bardzo. Pierwsze. Nice. A to było właśnie też wygenerowane w Midjourney właśnie, czy w czym? Tak, to jest Midjourney, no. Mega. Ogólnie lasy mu zazwyczaj dobrze wychodzą. On nie jest idealny z bliska, ale i teraz uwaga, będą dwa totalnie super. Pierwszy to jest nasz koteł w wersji w kosmosie. Czemu masz szklankę wody? Wiesz co? Midjourney może inspirować się z obrazu, ale nie potrafi, tak jak na przykład właśnie Stable Diffusion, wyciągać tylko obiektów, więc on zrozumiał, że jak był, bo w oryginale to był faktycznie kot, który był przy szklance, to zrobił go tak przy szklance. Okay. Ale piękny. I ostatnie nasze arcydzieło małe, jestem bardzo z tego zadowolony, prompt był: pustka wszechświata, nic już nie istnieje. Został tylko jeden świecący się radością motyl. Tak to brzmiało i brzmiało tak. O matko, so sweet. Piękne, nie? O wow. Także Midjourney daje oczywiście radę. To było zanim sobie przypomniałem o Leonardo, pewnie teraz bym użył Leonardo, ale jestem bardzo zadowolony, bardzo fajnie to wygląda. Mega, czyli naprawdę można sobie zrobić wystrój chałupy z AI. Okej, Extreme Makeover AI Edition. Tak jest. Dokładnie. Super, mega. No i tradycyjnie zadam oczywiście wam pytanie, Kubie pytanie. Kuba, jakaś złota myśl na koniec. Z czym chcielibyśmy zostawić naszych dzisiejszych słuchaczy słuchaczy newsów AI? Nie ufajmy rządom, ani lobbystom, ufajmy tylko sobie. Jak pięknie. Chociaż tak bardzo dzisiaj wyszło polityczny odcinek, nie? Tak jakby... Ale to jest prawda, no. Co mam powiedzieć? Takie były newsy. No co zrobimy? Takie były newsy. Następnym razem będzie więcej o narzędziach. Dla każdego coś fajnego. Tak jest. Dziękujemy wam bardzo. Dzięki wielkie. W takim razie do zobaczenia za tydzień. Tradycyjnie czwartek 21. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Bye.